Niebo trochę przejaśniało, jest niewielka dziura w zachmurzeniu. Nie jest ona na tyle duża, żeby wybrać się na jakąś wyjazdową sesję fotograficzną, ale mam nadzieję, że wystarczająca, żeby pokazać, jak się przeprowadza procedurę określenia wielkości kroku dla autofokusu, czyli step size. Pierwszą, najważniejszą kwestią to jest ustawienie odpowiedniej ostrości. Zanim rozpoczniecie procedurę określenia kroku, czyli tego tak zwanego step size'u z angielskiego, trzeba dokładnie ustawić ostrość. Jeśli ktoś ma fokuser manualny, trzeba to zrobić manualnie z wykorzystaniem najlepiej jakiejś maski, na przykład Bachtinowa, albo jeśli macie automatyczny fokuser, to z wykorzystaniem jakiegoś oprogramowania, które Wam pomoże ten fokus pierwszy, który będzie punktem startowym, złapać. Ja używam Focus Max i wykorzystam to oprogramowanie, żeby ten pierwszy fokus złapać. Wszystkie urządzenia są uruchomione. Wykonuję zatem pierwszą ekspozycję. I przeprowadzam kalkulację, czyli klikam tą ikonę gwiazdy. Wówczas program dokona obliczenia parametru HFR dla wszystkich albo dla większości gwiazd z obrazu. W panelu Image Statistic możemy zobaczyć, że średnia wartość HFR dla tego obrazu to jest 1,87. Zatem dla położenia fokusera w pozycji 543 003 HFR jest na poziomie 1,81. To jest pierwsza para danych, którą należy sobie zapisać. Zgodnie z procedurą musimy teraz tak ustawić wartość fokusera, aby wartość HFR, która jest prezentowana tutaj, czyli w punkcie ostrości, tak aby ta wartość była większa w przedziale od 3 do 5 razy. Przyjmijmy, że będzie to 4 razy, więc mam 1,81 pomnożę przez 4. Mam wartość 7,24. Powinienem tak ustawić pozycję fokusera, aby po prostu uzyskać zdjęcie o wartości HFR-u 7,24. Więc przejdę do zakładki fokuser. Dodałem 10 000 kroków. Mam nową wartość 553, więc wykonam kolejną ekspozycję i zobaczymy, jaka będzie wartość HFR-u. Pamiętamy, że jest 1,81. Program dokonuje kalkulacji i w tej chwili mamy 1,79. Szczerze mówiąc, niewielka różnica albo praktycznie żadna. Te 10 000 kroków tutaj w moim przypadku to nie jest dużo, bo ten fokuser ma, jeśli dobrze pamiętam, ponad 800 000 kroków. Więc wykonam po raz kolejny. Dodam 10 000 kroków. I dodam kolejne 10 000, czyli jakby 20 000. Od samego początku to już będzie 30 000 kroków. Wykonam ekspozycję, żeby zobaczyć, na jakim poziomie HFR-u w tej chwili będę miał zdjęcie. Pięknie. 6,14, mieliśmy mieć 7,24, więc dodam kolejne 10 000 kroków. Kolejna ekspozycja. $8,70. Może być. Pamiętacie, że przedział miał być między 3 a 5. Ja wybrałem 4-krotność pierwotnego parametru HFR, więc na pewno nie przekroczyłem 5. 8,70 jest w porządku. I to jest druga para danych, to znaczy HFR 8,70 przy obecnej pozycji fokusera 583 083. To kolejna para danych, którą muszę zapisać.
Dobrze, zamykam panel kontrolny i teraz sposób obliczenia jest następujący. Od wartości końcowej odejmuję wartość początkową, mówię tutaj o pozycji fokusera, mnożę przez 2 i dzielę przez ilość punktów autofokusa minus 1. Instrukcja zaleca, żeby ustawić standardowo 9 punktów. Zatem w mianowniku będę miał 9 minus 1 równa się 8. Policzę to w tej chwili. 583,083 odjąć. Początkowa wartość była 543,083. Mnożę razy 2 i dzielę przez 8. Otrzymuję wynik równy 10 tysięcy. Zatem w przypadku tego fokusera, który posiadam, step size, czyli wielkość kroku dla autofokusu, będzie wynosiła 10 tysięcy. Zatem otworzę profil sprzętowy i tutaj w zakładce Focus przejdę do ustawienia autofokusu. Tu jest opcja Use Autofocus, czyli używaj autofokusu i następujących ustawień. Te parametry są standardowe, czyli binning 2, ilość punktów w czasie wykonywania autofokusu jest 9. Instrukcja mówi, żeby tego nie zmieniać, chyba że są jakieś szczególne okoliczności. I step size to jest właśnie miejsce, w którym wpisujemy wartość nowo obliczonej wielkości kroku. Zanim jednak rozpocznę autofokus, powinienem wrócić do pozycji pierwotnego fokusu, bo należy pamiętać, że procedurę autofokusu zawsze wykonujemy przy już ustawionej ostrości. Celem autofokusu ma być tylko i wyłącznie korekta ostrości, a nie łapanie ostrości na nowo. Zatem ja sobie jeszcze tu otworzę zakładkę sprzętową, więc w tej chwili wpiszę sobie tutaj 40 tysięcy kroków. Wykonam ruch fokusera w przeciwnym kierunku. Z powrotem mam 543 tysiące, czyli to jest ta wartość wyjściowa, gdzie HFR był na poziomie niskim. Kontrolnie wykonam sobie jedną ekspozycję, żeby zobaczyć, czy faktycznie zejdę do poziomu 1, jakaś tam wartość poniżej 2. Dokładnie. 1,4 to jest naprawdę bardzo dobra wartość. I teraz od tego punktu, czyli od punktu, w którym mamy ustawioną ostrość, możemy rozpocząć procedurę autofokusu, która będzie później w czasie realizacji sekwencji będzie wykonywana automatycznie w zależności od zdefiniowanych warunków. Uruchamiam autofokus, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy 97% jakości, bardzo dobrze, krzywa jest w kolorze zielonym, zatem to wszystko. Jest to operacja jednorazowa, którą wykonujemy tylko jeden raz, aby ustalić wielkość tego kroku i teraz można przejść do sekwencji. Jak widzieliście, przeprowadzenie procedury ustawianie wielkości kroku dla autofokusu nie jest zbytnio skomplikowane. Jest to procedura, którą trzeba wykonać tylko jeden raz. Po ustaleniu wielkości kroku i wpisaniu jej w parametry autofokusu w zasadzie więcej nie trzeba już tego dotykać. W czasie, gdy będzie wykonywana sekwencja, autofokus będzie wywoływany co jakiś czas w zależności od parametrów, jakie ustawicie i będzie dbał, będzie kontrolował, aby ostrość w czasie całej nocnej sesji była perfekcyjna. Ode mnie na razie to wszystko. Dzięki i pozdrawiam. Czystego nieba.